Cześć, siemanko. Tak jak mówiłem, będzie drugi film, ale najpierw zrobimy takie coś. Bo jak zawsze na filmach widziałem, to nikt nie pokazał worka po tej operacji. A ja Wam pokażę. To najpierw wyrzucę z niego ten syf, co ostatnio pozbierałem. Chociażby postaram się wyrzucić, bo podejrzewam, że wszystko to mi tak idealnie nie wyleci, ale chociaż część worka będzie. No dobra, worek jest pusty. Zobaczcie, jak już jest przykurzony tylko przy takim odkurzaniu, bo ja praktycznie nic więcej nie odkurzałem tutaj. A teraz co planuję zrobić? Potrzebne nam będzie wiadro z przykrywką. Przykrywek trochę mam, wiaderek trochę mam, także mam pole na błędy i pomyłki. Potrzebnych będzie kilka rurek takich kanalizacyjnych, czy tam takich kanalizacyjnych, co można kupić w markecie budowlanym. Pierwsza rzecz, jaką robimy, to wiercimy na środku otwór pod tą swoją rurkę i drugi otwór wiercimy tutaj przy brzegu, bo tutaj musi być takie kolanko w środku i musi iść na stronę wiadra. Ja to zrobię i Wam pokażę. W tym wywierciłem za duży otwór, no i to byłoby luźne, bym musiał to mocno uszczelniać, to bez sensu. Mam więcej takich pokrywek, to po prostu zrobię to na drugiej i jak zrobię, to Wam pokażę jak, co i dlaczego. Teraz tak, kupiłem sobie taką redukcję 50×40 prostą. Ona wygląda tak. Tutaj wywierciłem otwór i to wsadziłem od spodu. Szczelnie, fajnie jest. Później to można jeszcze uszczelnić tam sobie jakąś taśmą czy silikonem. No ale na razie tak to wsadziłem. Dlaczego taka średnica? A dlatego, że tutaj podłączamy odkurzacz. Tutaj idealnie pasuje na to do środka. I to tutaj wsadzam, wciskam. I to sztywno siedzi twardo. Nie ma opcji to wyskoczyć. Do tego celu kupiłem takie kolanko. To jest kolanko 40×87. I teraz tak. To musiałem uciąć, bo ta część idealnie pasuje do mojego odkurzacza, ale tutaj było to zgrubienie takie na tą część, no z innej rurki, także to uciąłem i to tutaj wkładam do tego wiadra, do tej pokrywki, ale wsadzę to tą stroną. O, to powinno to przegiąć to w górę. I teraz tak, najlepiej by było, jest ok, teraz już nie jest tak mocno wygięte, to kierujemy praktycznie na maksa na stronę wiadra. To musi wyglądać tak, ta rura na środku, a to do wewnątrz wiaderka. To jeszcze można sobie przekręcić lekko, tak ustawić, o, tak o, żeby tutaj praktycznie było przy brzegu. Zamykamy wiaderko. Dobra, wiadro zamknięte. Dobra, źle Wam pokazałem. To idealnie pasuje na to. Tutaj trzeba po prostu to wdusić i wcisnąć. I to tutaj siedzi sztywno
i nie wypadnie. A to z drugiej strony wkładamy tutaj. Tutaj już jest troszkę mniej wygodnie, ale to z tego względu, że to wiadro jest trochę miękki jest ten plastik i po prostu najlepiej by było jakąś płytę wziąć i to uszczelnić, żeby to stało. Może to kiedyś zrobię, ale mówię, najpierw trzeba zobaczyć, czy to w ogóle zda egzamin. Dobra, to jest podłączone. Tamtą rurę tutaj wcisnąłem głębiej, to chociaż pionowo stoi teraz. Ona jest skierowana na praktycznie na samą ściankę. Ta rura jest prosto. No i robimy test. Nie będę robił tutaj cięcia, żeby nikt mi nie napisał, że coś oszukuje. Jestem pewien, że w tym wiadrze zostanie większość śmieci. Nie mówię, że 100% zostanie w wiadrze, a nic nie poleci do odkurzacza, ale po prostu jestem ciekawy, jaki to będzie procent i ile tych śmieci jednak zostanie w wiadrze, a nie w odkurzaczu, w tym worku. Widzicie, co się z wiadrem dzieje? Dlaczego tak jest? Bo jak się rura zapcha, to tutaj występuje takie podciśnienie, że normalnie zasysa wiadro. I w tym momencie jest bardzo prawdopodobne, że te śmieci, które były w wiaderku, trafiły do odkurzacza. Dlatego trzeba uważać, żeby nie zapchać po prostu tej rury, nie? Co przy sprzątaniu gruzu jest trochę ciężkie, ale podejrzewam, że można jeszcze dorobić tutaj taki jakby zaworek, że w razie coś to on się jakoś otworzy i nie spowoduje takiego czegoś. Ale zobaczymy, czy w wiadrze się nazbierały śmieci. O, tutaj są śmieci. A w worku, czekajcie, ja to wezmę tak, może w jeden kąt. O kurde, gdzie się podziały te śmieci? A w worku słychać, że coś tam lata, ale śmieci są tutaj. Dosłownie tutaj. Jest tylko troszkę ich. A reszta cała jest w wiaderku. Czyli kurde, ten patent działa. Tylko właśnie trzeba uważać, żeby nie zapchać i albo mieć lepsze wiadro, mocniejsze, albo może jakąś beczkę. Ale myślę, że do na przykład szlifowania szlifierką to wiadro się sprawdzi idealnie. Zaraz zrobię jeszcze taki teścik samego jakby to pyłu, żeby zobaczyć, czy pył trafi do wiadra, czy trafi do worka, do tego worka. Dobra, nie będę szukał pyłu, bo tutaj wszędzie jest pył. Po prostu zrobię tak. Odkurzę dzisiaj cały wiatr. Bo w samym sprzątaniu, na przykład w jakimś remoncie, nie jest najgorsze zebrać takie coś. No to bierzesz szufelkę, miotełkę. No, miotełkę, szufelkę, zamiatasz i masz z głowy. Ale dużo właśnie takich drobnych rzeczy gdzieś wchodzi, gdzieś w jakieś narożniki. Miotełką to ciężko tego, bo to się tylko kurzy od tej miotły. Taki grubszy lepiej pozbierać sobie tym
a resztę już można wtedy odkurzaczem. I jeszcze jedna rzecz, którą zrobię, żeby mi się to wiadro po prostu nie przewracało. Tu wsadzę sobie kawałek cegły do środka. Żeby po prostu przy odkurzaniu ono mi się nie przewróciło gdzieś. Można sobie zamontować to na jakimś wózeczku, razem przykręcić, żeby to nie latało wszystko. Można nawet jedno wiadro przykręcić, drugie w to wstawić, żeby to jedno wyciągać i wysypywać. No różne są patenty, pomysły. Dobra, ja się biorę za odkurzanie i widzimy się za jakiś czas. Dobra, trochę poodkurzałem. Ta końcówka to się nie nadaje do takiej podłogi, jak jest taki kurz bardzo już, jakby to powiedzieć, który wszedł w ten materiał, czy tam w podłogę, czy w deskę. Najlepiej to się odkurza samą końcówką albo tą szczelinową. To wtedy jest elegancko. Tam to trochę tak nie bardzo zbiera. Trzeba po prostu dłużej jeździć, bo za czym co nazbiera sobie to. Tak może do domu to może elegancko, ale do garażu to tak. No na przykład nie do tego. Śmieci tam się trochę nazbierało, bo nie odkurzałem całego, bo mi się już nie chce mi się naprawdę, bo to kurde jeszcze te drzwi się tak teraz nagrzewają od tego słońca z tej strony. Tutaj normalnie tak gorąco się robi jak nie wiadomo co. Ogólnie, dobra, jeszcze zobaczymy worek jak tam wygląda. Dużo się tam nazbierało. Nic się tu nie nazbierało. Pusty worek. Trochę ciąg słaby jest, mam wrażenie. Ale myślę, czy to może nie jest spowodowane, że gdzieś coś jest nieszczelne, albo po prostu, no nie wiem, to jest kwestia wykombinowania. Ale ten ciąg nie zmniejszył się aż tak bardzo, żeby nie dawał rady wciągnąć śmieci. Po prostu no nie ciągnie tak jak sam odkurzacz. Chociaż wcześniej mi się wydaje, że lepiej ciągnęło, ale no nie wiem, od czego to jest spowodowane. Jeszcze jedna sprawa taka. Tu by się przydało dorobić właśnie jakiś odpowietrznik, bezpiecznik, nie wiem jak to tam nazwać nawet. Ale ogólnie najbardziej to wiadro mi potrzebne jest do szlifierki. A co do szlifierki, to ta szlifierka ma takie prostokątne wejście. Tutaj był taki kwadratowy pojemnik, który niestety zniszczyłem przez moje kombinowanie, ale mam już pomysł. To w następnym filmie może o tym mi się uda nagrać. Na koniec jeszcze mała aktualizacja. Ciąg jest jednak elegancki, tylko to wiadro jest za słabe. Albo już się po prostu odkształciło jakoś i nie daje rady. Zobaczcie to. Rury są drożne, bo podłączałem tą długą też do odkurzacza. A zobaczcie teraz co się stanie. No dobra, nie będę przeciągał. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się ciepło. Zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał, tam na dole taki czerwony przycisk. No i pozdrawiam. Do zobaczenia. Hej!